Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samarec, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś porozmawiamy o tym, jak dbać o zdrowie i wygląd swojej skóry oraz włosów przy pomocy błota z Morza Martwego. To będzie nagranie dla osób zarówno młodych, jak i w wieku dojrzałym. Dla tych, które mają problemy ze skórą, na przykład trądzik albo egzemę łuszczycy, jak i dla tych osób, które ogólnie skórę mają zdrową, ale chcą w odpowiedni sposób ją pielęgnować, nawilżyć i na przykład też odmłodzić. Ogólnie błoto zawsze było stosowane od wieków dla urody i dla zdrowia. I w obecnych czasach też aplikacje błotne są bardzo popularne w kosmetologii oraz w lecznictwie. Błoto, glinka, borowina, torf to wszystko są osady na dnie akwenów wodnych i składają się ze związków nieorganicznych, różnego rodzaju minerałów oraz organicznych, przerobionych oczywiście przez pewne bakterie. Dlatego jest to takie źródło niezbędnych składników dla całego naszego ciała i oczywiście dla włosów i dla skóry. W zależności od miejsca występowania takiego błota, ono może być różnego koloru. Bywają czarne, brązowe, szare, zielone, różnego rodzaju glinki. Oczywiście będą trochę się różnić składem mineralnym, ale i tak wszystkie te maseczki błotne, glinki bardzo pozytywnie na nasz organizm wpływają. I jeden z takich bardzo znanych akwenów z dostępem do błota to oczywiście jest Morze Martwe. I dzisiaj właśnie na bazie takiej maseczki Morza Martwego pokażę Wam, jak można w domu pielęgnować skórę i włosy. I pokażę Wam kilka różnych zabiegów. Raczej je przedstawię i opowiem, w jaki sposób prawidłowo je zastosować i w jakich sytuacjach. Osobiście używam tego produktu karnalitowa czarna maseczka z Morza Martwego. To jest ogromna koncentracja niezbędnych składników. Na przykład magnez, który powoduje rozluźnienie mięśni mimicznych. Co to znaczy? Że będzie zapobiegać powstawaniu głębokich zmarszczek, a przy okazji stymuluje produkcję kolagenu, dlatego odmładza. Zawiera też cynk, który jest niezbędny ogólnie dla zdrowia skóry i reguluje pracę gruczołów lojowych. Natomiast miedź zwiększa napięcie i elastyczność skóry. Dlatego daje takie szybkie i ma takie namacalne, widoczne efekty. Pierwszy zabieg, który omówimy, to jest maseczka pielęgnacyjna do każdego rodzaju cery. Ona bardzo dobrze złuszcza obumarłe komórki naskórka. Bardzo dobrze oczyszcza, pochłania wszystkie zanieczyszczenia, reguluje pracę gruczołów łojowych. I to, co jest bardzo istotne, to co wspomniałam, bardzo dużo minerałów, dlatego mineralizuje naszą cerę, no i pobudza produkcję kolagenu, dzięki czemu bardzo dobrze ją odmładza i zapobiega powstawaniu tych głębokich zmarszczek, też pozwala nam drobne marszczki usunąć i zapobiega powstawaniu tych zmarszczek mimicznych. Szczególnie w tych czasach, kiedy mamy dużo stresu, ale ogólnie wiadomo, że człowiek nawet jak ma pozytywne emocje, jak dużo się uśmiecha, no to też kurze łapki się pojawiają, gdzieś to w kącikach ust też się pojawiają zmarszczki. I trzeba po prostu sobie pomóc. I teraz co my robimy? Taką maseczkę, oczywiście jeżeli dopiero kupiliście opakowanie nowe, no to trzeba dokładnie go wymieszać jakąś drewnianą szpatułką, żeby była taka jednorodna, jednolita ta masa. Masa ogólnie jest bardzo gęsta. Cienką warstwę stosujemy, a to znaczy, że na dość długi czas nam starczy takiego opakowania, bo tu jest aż 300 gramów. I cieniusieńką warstwą po prostu smarujemy sobie na twarz, na szyję i na dekolt. W gabinecie kosmetycznym pani kosmetolog zwykle do zabiegów używa pędzelka. W domu też taki pędzelek możemy zastosować albo możemy użyć po prostu koniuszków palców. Bardzo cienką warstwą, ale tak, żeby cała skóra była przykryta, smarujemy taką maskę. I jeżeli cerę mamy suchą, wrażliwą, mamy popękane naczynka, no to zostawiamy taką maskę na 2-3 minuty. I tego wystarczy. Później ciepłą wodą zmywamy. Jeżeli skóra jest przytłuszczająca się,
lojotokowa, to maseczkę możemy trzymać nawet do 6 minut. Jedynie, że jeżeli po raz pierwszy robimy maskę, to zacznijmy od krótszego czasu, 2-3 minutki i później stopniowo wydłużamy. Następna aplikacja już 4-5 i później można 6 minut trzymać. Chodzi o to, żeby sprawdzić, jak skóra zareaguje. Zwykle po tym, jak zmywamy maseczkę, skóra jest delikatnie zaczerwieniona. To jest absolutnie normalny efekt, bo polepsza krążenie w małych naczyniach krwionośnych i dlatego taki efekt uzyskujemy, ale on bardzo szybko mija, także tym można się nie przejmować. Jeśli ktoś ma cerę bardzo tłustą, łojotokową, to taka cera potrzebuje troszeczkę większej pielęgnacji. Sucha cera wystarczy, że zrobiliśmy taki zabieg, spłukaliśmy i tak naprawdę ona będzie gładziutka, przyjemna, bo będzie i oczyszczona, i nawilżona, i odżywiona. Natomiast dla tłustej cery bardziej głębokie, bardziej intensywne oczyszczanie powinno być, dlatego możemy zrobić dodatkowo peeling. To znaczy, w momencie, kiedy maska już wyschła i już chcemy ją zmywać, przed tym albo nawilżamy koniuszki palców zwykłą wodą, albo nawilżamy zwykły taki wacik kosmetyczny i okrężnymi ruchami po maseczce robimy taki masaż, żeby jeszcze te małe drobinki, które znajdują się w maseczce, nam złuszczyły ten naskórek, poprawiły jeszcze lepiej pracę tych gruczołów łojowych i później spłukujemy taką letnią albo delikatnie ciepłą wodą. Zawsze po takim zabiegu na skórze trzeba jeszcze zastosować jakiś swój ulubiony krem nawilżający, odżywczy, oczywiście na bazie składników naturalnych. Dla kogo taki peeling nie polecam? Jeżeli skóra jest bardzo sucha i wrażliwa i jeżeli jest trądzik różowaty lub trądzik z wypryskami ropnymi, no to nie chcemy jeszcze dodatkowo, żeby to się rozszerzało i rozsiewało po całej twarzy. I teraz zabiegi innego rodzaju, zabiegi na trądzik. I z jednej strony można zrobić dokładnie to samo, po prostu nasmarować maseczkę, potrzymać te 6 minut i spłukać bez peelingu, lub można zrobić taki zabieg punktowy, tak można go nazwać. Kiedy mamy jakieś wypryski, jakieś zmiany, takie ropne właśnie, nawet nie tylko na trądzik, na czyraki, na jęczmień, to można zastosować. Wtedy albo właśnie takim patyczkiem, albo zapałką, albo wykałaczką bierzemy taką małą ilość maseczki i po prostu punktowo w tym miejscu, gdzie jest problem, stawiamy taką kropkę i zostawiamy to nawet dłużej, to już możemy zostawić na pół godziny. Takie zabiegi pielęgnacyjne na skórę, jeżeli sucha skóra, robimy raz w tygodniu, jeżeli jest tłusta, 2 razy w tygodniu. Jeżeli chodzi też o takie stawianie kropek na pół godziny, to też nie robimy tego codziennie, a najlepiej 2 razy w tygodniu, dlatego że maska jest bardzo mocna, to błoto jest bardzo aktywne i jeżeli za długo trzymamy albo za często robimy, możemy przedobrzyć. Skóra w tym miejscu może zacząć mocno się łuszczyć. Robi się taka mocno wysuszona. Na pewno takiego efektu uzyskać nie chcemy. Kolejne zastosowanie błota. To są problemy skóry takie jak egzema, łuszczyca, atopowe zapalenie. W dowolnym miejscu, czy to będzie skóra twarzy, czy to będzie skóra głowy, czy będzie gdzieś na ciele, tak samo cienką warstwą możemy posmarować. I jeżeli zmiana chorobowa jest sucha, do suchych zmian zalicza się, no to tak jak przy cerze wrażliwej stosujemy na 2, 3, 4 maksymalnie minuty. Jeżeli ta zmiana jest mokra i sącząca się, to możemy potrzymać dłużej, nawet 10 minut na takiej zmianie. Co to znaczy? Jak rozróżnić? Jakie to są zmiany? I jakie jeszcze zabiegi zewnętrzne można stosować przy łuszczycach i egzemach? To sięgnijcie Państwo po inne nagranie, gdzie to wszystko opowiadałam. Jak zrobić zabieg z maski na ciało i w jakich sytuacjach? Na ciało my polecamy wtedy, kiedy chcemy, po pierwsze pielęgnować ogólnie skórę. Czy to jest skóra na całym ciele, na przykład przytłuszczająca się, bardzo często ludzie mają na plecach też wypryski i trądzik, czy nawet jeżeli jest bardzo sucha, ją też trzeba pielęgnować. Trzeba ten naskórek złuszczyć i trzeba skórę odżywić. Poprzez tę ogromną ilość minerałów my
domineralizujemy naszą skórę. Dlatego możemy nawet na całe ciało tą maseczkę cienką warstwą to błoto nasmarować. Natomiast szczególnie się poleca przy takich problemach jak rozstępy, blizny, celulit, ze względu na to, że poprawia krążenie krwi i limfy. Dlatego przy celulicie się sprawdza, poprawia wygląd skóry, jej konsystencję. Kiedy mówimy o rozstępach i bliznach, to warto wiedzieć, że po pierwsze produkuje kolagen i te blizny, te rozstępy stają się mniejsze, bardziej płytkie. Po drugie, powoduje, że w bliznach nie odkłada się wapń, bo zwapnienie tych wszystkich blizn, ono jest niekomfortowe, nieprzyjemne. Z wiekiem stare blizny stają się twarde i zaczynają boleć. I dlatego stosowanie regularne takich masek, takich błotnych aplikacji na te miejsca, oczywiście po tym, jak się zagoją już te zmiany, nie od razu po zabiegu operacyjnym, tylko na blizny, no to rzeczywiście jest bardzo wskazane, nawet jeżeli te blizny już są bardzo stare. Powodują, że stają się bardziej elastyczne i mniej dokuczają. Jeżeli chodzi o proces odchudzania, spalanie tkanki tłuszczowej, może bardziej nie odchudzania, tylko modelowania sylwetki, tak będzie chyba prawidłowiej, bo taka maska naprawdę jest genialna. Smarujemy na problematyczne miejsca i zawijamy folią spożywczą. Jedyne, że jeżeli chodzi o ciało, to bardzo dobrze, jeżeli taką maseczkę jeszcze podgrzejemy. Bierzemy po prostu inny pojemnik, bierzemy jakąś łyżeczkę, nakładamy odpowiednią ilość maski, no bo nie będziemy palcem albo pędzelkiem włazić cały czas do pojemnika, bo możemy go zanieczyścić. Dlatego zawsze bierzemy sobie potrzebną ilość do pojemniczka zupełnie innego i wtedy to zużyjemy, a tu u nas jest czyste, sterylne, bez żadnych bakterii, które czasami gdzieś tam ze skóry możemy z palcami, z pędzelkiem wnieść do takiego produktu. Także jak nakładamy sobie do miseczki, no to wtedy możemy podgrzać tą miseczkę, stawiając w kąpieli wodnej do takiej temperatury około 40 stopni, żeby się nagrzała nasza maska. Smarujemy cienką warstwą, owijamy się folią i możemy to zostawić nawet na 30 minut. Znowu jeżeli po raz pierwszy ktoś będzie robił taki zabieg, to trzeba zastosować na 5 minut i zobaczyć, jak skóra reaguje. Oczywiście podgrzewanie maseczki to jest tylko jakby dodatkowe wzmocnienie jej działania. I jeżeli ktoś nie chce, nie ma takiej możliwości, to jak najbardziej taką zwykłą też można nasmarować. Ale na przykład też ja osobiście doradzam podgrzać delikatnie i jeszcze rozprowadzić z wodą maseczkę, jeżeli chcemy zrobić zabieg na skórę głowy. Dodać odrobinę wody i dokładnie wymieszać. My potrzebujemy konsystencję, która będzie troszeczkę rzadsza niż taka, którą stosujemy na twarz. Wtedy ułatwiamy sobie aplikację na włosy i łatwiej będzie też spłukać taką maskę. I znowu jak to robimy? Rozmieszaliśmy maseczkę z wodą, na włosy robimy przedziałek, smarujemy na skórę głowy 5 cm, może 3 cm dalej, kolejny przedziałek, znowu smarujemy taką maseczkę i później przemasować dokładnie tą głowę, założyć na włosy czepek foliowy, taki jak zakładamy pod prysznic, zawinąć ręcznikiem i zostawić na 10-15 minut. Następnie spłukać ciepłą wodą. Dla kogo taka maska na skórę głowy? Przede wszystkim osoby, które mają bardzo słabe, niedożywione i takie blade te włosy, matowe, a chcemy, żeby były zdrowe, lśniące, no to taka maska się sprawdzi. Wystarczy ją stosować nawet 1 raz w tygodniu. Też jest bardzo dobra dla osób, u kogo wypadają włosy, żeby dożywić cybulkę włosa, żeby to ukrwienie i odżywienie w ogromną ilość składników mineralnych poprawić. Również dla osób, które mają problemy nawet tak mocne, że występuje wyłysienie. Oczywiście przy wyłysieniu jest cała kuracja, cały program, który trzeba stosować, ale taka aplikacja błotna będzie uzupełnieniem tej kuracji. I przy wyłysieniu, czy to takie całkowite, czy plackowate, stosujemy maskę 2 razy w tygodniu. Także to jest wszystko bardzo proste,
A mając taki jeden produkt, no wiele różnych zabiegów ciekawych możemy w domu zrobić. Na pewno jeszcze jest wiele innych zastosowań i my z Wami koniecznie o nich porozmawiamy w innych nagraniach. Jeśli będziecie Państwo chcieli wypróbować to błoto firmy Bingospa, to można go kupić w różnych sklepach internetowych i ja Wam nazwy tych sklepów zamieszczę w opisie pod tym wideo. I link do tego produktu też. Będziecie Państwo mogli sobie skorzystać. Natomiast jeżeli ktoś już ma swoje doświadczenie ze stosowaniem błota w domu albo w gabinecie kosmetycznym, a może gdzieś w jakimś sanatorium Państwo stosowaliście różnego rodzaju błota, iły, napiszcie bardzo proszę w komentarzach, jakie macie doświadczenie i jaką macie opinię. Będę Wam za to bardzo wdzięczna. A dzisiaj też bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.